ale jest pięknie. Słuchajcie, za 3 tygodnie biegnę maraton w Milanie i jest to już mój 5. bieg maratoński. Moim celem jest przebiec go w 3 godziny. I teraz chciałem się z Wami podzielić tym, że pomimo tego, że nie dobiegłem jeszcze do mety, udało mi się osiągnąć coś, czego nie mogłem osiągnąć w poprzednich przygotowaniach. Tylko i wyłącznie w tym roku przebiegłem ponad 600 km i przez ostatnich kilka tygodni biegam po 70 km tygodniowo i normalnie nic mnie nie boli. Nie mam żadnych kontuzji i jest to wyjątkowe przygotowanie, ponieważ nigdy tak nie miałem w poprzednich latach, jak biegałem długie dystanse. Także w tym wideo chciałem Wam powiedzieć, jak to zrobiłem i jak się uchroniłem przed kontuzjami w tym przygotowaniu. Elegancko. Poranny trening mam już za sobą. Przebiegłem 10 km w 50 minut 50 sekund w tempie 5 minut i 3 sekundy na kilometr. Także najtrudniejszy okres przygotowań mam już za sobą, ponieważ wchodzę teraz w okres taperingu i ilość kilometrów, którą biegam tygodniowo, się będzie mocno zmniejszała. Także moim zadaniem teraz jest dowieść formę do Milanu i nastawić odpowiednio głowę. A w jaki sposób się przygotowałem, co i jak, opowiem Wam już teraz. Cześć, nazywam się Tomek, pracuję na etacie, sporo wyjeżdżam w delegacje zagraniczne. Dodatkowo poza pracą pracuję i rozwijam swoją aplikację mobilną, a w wolnych chwilach w międzyczasie staram się przygotować do maratonu w Milanie z celem przebiegnięcia go poniżej 3 godzin. Moje przygotowania do tego maratonu rozpocząłem niecałe 4 miesiące temu, w grudniu 2025 roku i podzieliłem je na kilka faz. Faza pierwsza, General Physical Preparation, jest to faza, w której skupiałem się głównie na siłowni. Bieganie było jedynie dodatkiem, biegałem 20 do 30 km tygodniowo, a celem tej fazy było przygotować moje ciało do przyszłego obciążenia. Następnie w połowie stycznia przeszedłem do fazy drugiej, Special Physical Preparation. I tutaj dodałem ćwiczenia plyometryczne, które bezpośrednio wspierają bieg. Pojawiły się podczas tej fazy pierwsze interwały i mój tygodniowy kilometraż wzrósł od 30 do 40 km. W połowie lutego przeszedłem do fazy trzeciej, Sharpening Phase. I w tej fazie głównym elementem jest bieganie. Siłownia jest jedynie wsparciem. I to właśnie w tej fazie, w poprzednich przygotowaniach, robiłem najwięcej błędów. Błąd pierwszy to jest siłownia bez sensu. Ćwiczyłem kiedyś na siłowni bardzo ciężko, natomiast żadne z tych ćwiczeń nie wspierało mojego biegu. Nie powodowało to, że będę biegał albo szybciej, albo dłużej. Drugi błąd to jest zwolnić na wolnych wybieganiach. Podejrzewam, że większość biegaczy amatorów popełnia ten błąd łącznie ze mną i myślałem, że żeby być szybkim, trzeba trenować szybko. Natomiast nie mogłem być w większym błędzie. Wolne wybiegania mają na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, budować bazę tlenową, a po drugie, dać czas na regenerację. Po to, żeby mieć wystarczająco dużo siły na jednostki, które rzeczywiście wymagają od nas bardzo dużo. I jak to zrozumiałem, to wszystko się zmieniło.
Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, co jest dla mnie najważniejszym elementem w przygotowaniu maratońskim. Są to długie wybiegania. Wybiegania, które biegnie się powyżej 35 km. Ja w tym przygotowaniu takich biegów miałem 3 i one się od siebie delikatnie różniły w zależności od etapu, w którym się znajdowałem. Natomiast miały jedno wspólne i bardzo ważne zadanie. To jest zbudować zmęczenie, a następnie pracować na tym zmęczeniu. I te biegi budują ogromną pewność siebie, ponieważ uczą Cię pracy na ogromnym zmęczeniu, znaleźć swój rytm biegu, utrzymać stałe tempo oraz znaleźć swoją strategię jedzenia oraz picia wody. Dlatego ja osobiście traktuję każdy długi bieg powyżej 35 km jako próbę generalną przed startem, żeby na maratonie mnie nic nie zaskoczyło. Dobra, zostały mi 3 tygodnie. Najtrudniejszy okres jest już za mną. Interwały, długie wybiegania. Także w tym tygodniu wszedłem w okres taperingu. Mój tygodniowy kilometraż się mocno zmniejsza. I pozostało mi zadbać o siebie, o regenerację, o głowę, o sen, wyżywienie, po to, żebym stanął na starcie w Mediolanie wypoczęty i gotowy do startu. Czy mi się uda przebiec w 3 godziny, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. To zależy od wielu czynników, natomiast jestem bardzo dobrej myśli. Jestem strasznie zadowolony z tegorocznych przygotowań, dałem z siebie wszystko. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie zobaczyć, czy mi się uda przebiec, czy nie, zasubskrybujcie i dzięki, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!